Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze STARFIELD, lecąc do piratów z misją na Kryks. Jeżeli dobrze pamiętam, to ich miejsce, na ich tak zwany klucz. Trafiłem na opuszczoną, tak mi się przynajmniej wydawało, unoszącą się tutaj nad planetą stację kosmiczną i mówię, dobra, zobaczę do niej, nie? I okazało się, że ona nie jest opuszczona, ale to tak nie za bardzo o to mi tam chodziło, czy ona jest opuszczona, czy nie. Tylko to, że pierwszy raz mi się zdarzyło, bo oczywiście troszkę latałem tu w grze, chociaż bardziej po planetach biegałem, nie zdarzyło mi się coś takiego. A mianowicie na tej tutaj stacji badawczej, czy czym ona tamkolwiek była, nie ma powiedzmy sztucznej, jak to powiedzieć, no grawitacji nie ma sztucznej na niej i nie ma na niej grawitacji żadnej. I tak właśnie wchodzę, mówię, kurde, co jest, nie? Fajnie strasznie to wygląda z trzeciej osoby, gdzie my się poruszamy właśnie w taki sposób, nie? A tam, tu powinno jeszcze być coś takiego zrobione, że jak strzelamy, to powinno na was do tyłu odpychać. No tak nie jest, ale mimo wszystko spoko, że tak powiem, to całkiem jest zrobione. Ja tutaj mam taki wgrany mod na to, że nie widzę w ogóle wrogów w taki sposób, że nie są oni mi oznaczani, ich te życia, i bardziej muszę się... A nie, jednak jest odrzut. Wow! No to zaszaleli, nie powiem. Śmiesznie, śmiesznie. Dobre, dobre. Fajnie zrobione, podoba mi się. Walka w stanie nieważkości. No to nieźle, nieźle. No nie powiem, to jednak dobrze zrobiłem. Wcześniej nie zauważyłem, wydawało mi się, że nie było odrzutu. Ciekawe, czy jak wezmę bronię jakiejś większej moc... Wow! Można, wiecie, poruszać się w ogóle w ten sposób. On żyje? Nie, dobra, nie żyje. Swój czy wróg? Nie do końca czasami wiem. No, na maksa to spoko wygląda. Muszę się sugerować kompasem, w sumie będzie najlepiej. O, nie? Bo to chyba jakaś ta kasyno, bo... ale mi granat podleciał pod twarz po chamsku. A tam jest. Usiąść na ziemi można normalnie. O, jakaś wieżyczka. Dobra, zabity. No, expa sobie włączyłem, żebym widział przynajmniej, że ich zabijam. O, na dole. Patrzmy z tej strony. Wow, wow. Nie wiem, czy w ogóle coś wartościowego można znaleźć z warzyszem. To... Wow. To jakieś kasyno chyba. Znaczy kasyno. Nie kasyno, tylko miejscówka na hajs. Co to, jakiś boss? Ta, boss to jakiś chyba był. Cyfry zmodyfikowany. Dobra, przełączmy się na ten tryb. Łatwiej będzie nawigować tam. Rozbity bank. Podaj zwycięską kombinację. Wpis numer 1. O, nie będziemy tutaj. Adapter świadomej AI. 7 sztuk? Wow. No nie powiem. Albo będę teraz będę miał jazdę, bo trzeba będzie albo stać i kampić przy sprzedawcy, jak będę chciał mu to sprzedać. No, złap to. Nie za bardzo wiem, skąd miałbym... Jak robot by się tu poruszył? Ona mówi, że niektóre te maszyny działają, więc one pewnie jakąś kombinację powinny nam podać. No dobra, znalazłem to. Najlepsze jest to, że to nie chodziło o komputery, tylko to jest jeden i najlepsze jest to, że
dosłownie obok, gdzie przed chwilą zatrzymałem, to było, czyli tutaj. Tu wchodzimy, tu są recenzje krytyków. Tu możecie przeczytać. No i tu jest numery 12, 19, 36, 5. Więc zaraz polecimy wpisać to na kompa. O, to jeszcze sejfy jakieś są. Dobra, wiecie co? Zobaczymy się przy tym kompie, bo ja tu jeszcze będę rozbrajał te sejfy, nie? Jedynie co ciekawego, to w tym ostatnim tutaj sejfie jest taki ładny nożyk, sztylecik jakiegoś super zabójcy. Dobra, ja tutaj jeszcze zobaczę, żeby tą kombinację 12, 19, 36, 5, tak? Dobra. Lecimy. Pewnie nic ciekawego tu nie będzie. Dwanaście, 19, 36, 5. 3700 to niezbyt dużo. Rozbity bank. Dobra, no to co, zawijamy. Lecimy dalej. Nie wiem, czy ja mogę się stąd już w ten sposób ewakuować w kierunku Kryksa, czyli muszę tu skoczyć. Mahejo i Hejene. Jakie nazwy. Nie mogę kursu ustalić? Nie możesz? Aha, dobra. Trzeba wrócić na statek ręcznie. Let's go! Co tutaj było? No już bez różnicy i takich tu nie ma. No i dobra, jesteśmy u siebie, lecimy. Zobaczmy, jak my musimy tam skoczyć, bo ja nie mogę jak... O, dobra, do majoneza skoczymy. Majonez, let's go. Co? Coś tu mamy? Frachtowiec. Frachtowiec ma coś do handlu. Step foot on here, I'm out of a job. I got a hot package that's paid for expedited delivery. They'll dock my pay if it doesn't get to it. Star Parcel will reward you well if you can. The paperwork involved in giving you anything extra is a nightmare. Dobra, i możemy tutaj z nią pogadać. I already made you a fair offer. Dobra. You know what? Your way. Aha, i nam się nie uda. Dobra, to przy okazji dziś zarzucimy. Coś musimy sobie nabić, albo muszę chodzić w tym nieochronnym kombinezonie, tylko tym, co dodaje nam do szans na perswazję. Chociaż wolę ten, wiecie co, najlepiej to bym się na tym przeskakiwało w momencie zejścia na planetę, bo ma ochronę przed różnymi takimi żrącymi substancjami i tak dalej. No dobra, skaczemy dalej. Kryks. Nie doskoczymy, bo muszę przeskoczyć tak jakby po kolei tymi wszystkimi, nie? Uruchamiamy napęd. I cyk. Wyłom w rzeczywistości. Czy tu coś się dzieje? Sagan. O, let's go.
I dokujemy na kluczu. Zauważyłem w ogóle, że jak byłem w jednym z takich układów i tam piraci walczyli, że mnie nie atakowali, nie? Walczyli ze z tą flotą Zjednoczonych Kolonii bodajże wtedy. Dobra, let's go na pokład. Right, Captain. Where are we headed next? You said the take was 10K, but it was 30. Aha, Big śmiesznie difference popatrzy on na mnie. 40% of 10 versus 30. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? Ciekawe jak z nimi gadać, nie? Pożartować sobie może. Please. It'd be one less sloppy rook whose mess I had to clean up. The last thing I need is another Austin rake getting cold feet. You want to leave the fleet? You pay the price. Not in credits, but in blood. Fair enough. Glad to see you showing some backbone. Just be careful that you can back up that attitude before you square off with someone who can kick your ass. But, all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. You think? And that's only part of it. I'll let Delgado fill you in on the whole story. He tells it better anyway. But I can give you the short version while we walk the station. Story time? How delightful. Anyway, I'll tell you all about the key. But it's better if I show you too. Follow me. Jakie miłe wprowadzenie na pirackim okręcie, czy tam stacji. History time. Przy okazji opowiadają nam historię, nie? Is in orbit around Atrium. Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Cute, huh? Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the Key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the Lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the Key. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Elutra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the Key.
Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. If it's On hard the to right, find, you've I got probably Bradley got from it. the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how hot. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the Last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station, the Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. To tak patrząc, chyba on jest tym ich może nie słabym punktem, ale no jeżeli byśmy rozbroili, naklać mu tą bombę i go nie wiem, ogłuszyli i zabrali, no to tak naprawdę jesteśmy górą, tak? No bo w tym momencie oni tracą źródło, że tak powiem, swojego hajsu, czy raczej hajs, gdzie on tam na tych kontach ich przesługuje, a wiadomo, żadne wojsko, nawet ta piracka flota, no nie utrzyma się bez hajsu. Dobra, co tam? It's why he's the boss. Of course, I'm not the first reckoner to bear a bomb under my rib cage, but Delgado was smart enough to continue the tradition. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Eugen would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network.
This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. There, you're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. None. Other than my chest and arm modifications, I am but a simple man. Is the interview over now? Can we get back to work? No dobra. Yes. About time you shut up and listened. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Zobaczmy, jakie zlecenia mowa. Oh, you know, smuggling, piracy, taking things that aren't yours. Nothing that should keep you up at night. Well, depending on your methods. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Dobra, jeszcze chcę podejść do sklepu, zobaczyć. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome. Need something? Kto to tutaj miał to wyposażenie całe? Zobaczmy, co tu mają. Please tell me you know exactly what materials you need. I don't do small talk. You want to do business? Well, all right, let's get it. Pokaż, co ty nam sprzedajesz, może coś, co mi się przyda. Czy ona ma coś, czego ja szukam, jeżeli chodzi o zasoby? Akumulatorów już trochę mam, tego też trochę mam. Czynnik metaboliczny, glin, to przez przypadek jest kliknięcie chyba. Magnetyczny, to wiem, że na pewno potrzebuję. To w większej ilości. Panel adaptywny, to nie wiem. Przewodów 0 też już trochę mam, ale wezmę z 5. No dobra, dychę wezmę. Składnik odżywczy. Nie pamiętam. Tytan na pewno. Wolfram też. Kup lub sprzedaj różne przedmioty. O, handel. No. Środek przylepny biorę. Środek zapachowy uszczelniający, przeciwbólowy zawór, świder, żelazo. Aldumitu? No, coś ważnego to chyba jest. No dobra. Czy ja mogę jej sprzedać tą kontrabandę, co znalazłem tam gdzieś w dosyć dużej ilości? O, sprzedam jej kradzione rzeczy przy okazji, jak jakieś mam różne cyfry. Nie, to nie. Komponenty mecha. No i to. To jest chyba jakiś błąd, bo ja nie sądzę, że ja powinien tam znaleźć tego w takiej ilości, nie? No, ona nie ma tyle kasy. A ma coś fajnego? Nie, no bo ona ma wspomagacze, części do statku, to są rzeczy, których nie potrzebuję. Dobra, na razie. I tutaj podejdziemy jeszcze do uzbrojenia, zobaczymy, co masz. Neva's new hotshot. I knew you'd find your way back to my little corner of the key. Everyone always does. Powinien mieć przywitanie, jestem tu na zakupach. Nic mi imponujący za kontekst, szczerze mówiąc. Co sprzedajesz? Good thing I'm not here to impress. Dobra, czyli... I carry most of the standard hardware. You know, kinetics, electromags, energy, even a few explosives. Occasionally, I stock a few smuggled items. Basically the stuff SysDev doesn't want you to play with. Just don't screw me over or I'll be inclined to give you a free demo. With your head as the target. Oh, we all have trust issues here. A little advice, Sadiqi? The fleet's trust can't be bought. You earn it. You bleed for the fleet bleeds for you. Pure and simple. Anyone who says otherwise is either lying or getting ready to stab you in the back. No powiedzmy, że no, z czegoś osobistego została zdradzona. I don't need your concern.
All I care about is separating you from your credits. So let's leave our professional relationship at that, all right? Zobaczmy, co ma na sprzedaż. Ta, wiem, broń. Co ty tam masz? Furia. Wow. Sprzedaję, bym powiedział, kałacha. Legenda piratów. Znaczy, no niby spoko, z drugiej strony tak średnio. No zobaczcie, on ma tylko amunicję, ma 7,62. Magazynek 100 pocisków w mieście, ale nie jest zbyt mocny. 21 obrażeń to tak troszkę słabo. Big Bang. Tutaj jakaś broń elektromagnetyczna? Nie, to jakiś karabin zwykły. A, szybkostrzelny. Nóż bojowy, pióro. Co to jest? Rzadki karabin. Dosyć duża szybkostrzelność, amunicja 11. Tej amunicji raczej nie mogę brać, bo bym wywalił ją no dosyć szybko. Topór, strzelba, tutaj jest modyfikowany, to powiedzmy Uzi, granatnik. Ciekawego amunicję ewentualnie można było od niej kupić. 7,62, czy ma amunicję do wała, nie do wała, Boże, do Wintoreza. Do Wintoreza i zobaczmy, jest amunicja do Colta. No i poszło. Czy coś jeszcze ciekawego ma? Chyba nie. Dobra, ja je mogę sprzedać. Zakotwiczone, unieruchamiacze. Weźmiemy, bo sobie łamałem ostatnio nogi dosyć często. Sprzedaj. Szkafander szturmowca, wędrowca, dobra. No tak, bo zebrałem kilka. Zaraz będziemy mieli zrobione to zadanie. Dobra. I te zasoby, no nie zasoby, tylko te różne, czyli tą kontrabandę całą. Sprzedam jej 3, niech będzie, że stracę. Trzeba sprzedać to z racji tego, że jak gdzieś wlecę z tym, a ja nie mam tych pokrytych, że tak powiem. Dobra, już nie chcę wiedzieć, o czym on mi tam będzie opowiadał. Nie mam pokrytych ładowni. Tam nie wiem, jakimś materiałem czy coś, żeby ukrywało, nie? Sklep. Co sklep w ogóle sprzedaje? Pancerze, okej. Cyfry biorę. Czy tu coś jest lepszego od mojego? No ten hełm jest lepszy od mojego. Porównaj. Zmniejsza obrażenia do odporności na zagrożenia lotne. No tak średnio w sumie tak wygląda. Doskonały kosmiczny hełm korsarskich piratów. Takie doskonałe, że jest poklejony, nie? Dobra, zobaczmy, czy oni coś ciekawego mają. Dziwne, że oni mają wszystko na 0 tak naprawdę. Chodzi mi o to, że tutaj nie ma rzeczy, które by były jakieś specjalne, nie? Mogę sprzedać 3, tak naprawdę 3 razy z różnych, tak? Sam raz. No i jesteśmy na 300, okej. Narka. Lecimy zobaczyć tego Delgato. Tutaj. Przy okazji może ja przeczytałem, co tam o nim piszą, bo koniec końców wtedy nie przeczytałem. W garniachu biegam. Dyrektywa Delgato. A, to jego ten. You have all been spreading far and wide across the settled systems, just like we talked about. Do not stop. Free Star Collective, United Colonies, they think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the free people of the Crimson Fleet. It always has. We are just reclaiming what is rightfully ours. And we will use their own selfishness and arrogance against them. Those of you old enough to grow hair remember the Colony War. Remember those morons fighting and dying over nothing. They built facilities all over. Facilities that are still there, intact and abandoned. Just waiting for someone to come in and set up shop. That someone is the Crimson Fleet. So go! Make yourselves at home and bring the fight right to their goddamn doorsteps! Okej, ale... to jeszcze jest jej dyrektywa jakaś. No to może później odsłuchamy. Dobra, ja na razie muszę zobaczyć te dane na temat ich. Gdzie to było? Gdzie to było? Tabliczka górnika. To wyrzucę, bo chyba to mi nie jest potrzebne. Nie mogę?
Czemu? Przedmioty potrzebne do wykonania zadania. O kurde. Aha, dobra, to jest do tego zadania, że gdzieś mi tam kazało lecieć. Ja tam na razie nie leciałem, bo tam dosyć wysoki poziom był. Wielkie nadzieje. Łączność odrzutów. To nie. Sprzedawca orchidei, rozkazy fanatyków. Czy nic ciekawego? O, dobra, tu jest. Delgado. Z bogatej rodziny. No, jak zawsze. Rodzice wyrzucili go z domu, mając nadzieję, że wpłynie to na jego zachowanie. W istocie tak się stało. Zaczął popełniać więcej przestępstw, kończąc na kradzieży statku ładunkowego, który pozwolił mu zdobyć miejsce w karmazynowej flocie. Delgado jest przebiegłym, sprytnym przywódcą, który stroni od pochopnych osądów. Trzyma karmazynową flotę krótko, ale daje swoim piratom wystarczająco dużo swobody, by mogli robić to, co potrafią najlepiej. Czyli nic takiego ciekawego. A tu mamy profil tej babki. Osobowość choleryczna, kapryśna, zaciekła, wybuchowa. Neva Moore urodziła się i wychowała w Neonie. Została osierocona w młodym wieku. Większość młodzieńczych lat spędziła w areszcie za różne przestępstwa, począwszy od zwyczajnych napaści, aż skończywszy na wielkich rozbojach. Była też częstym gościem więzienia Sysobu. W wieku 22 lat ukryła się na transportowcu lecącym do miasta Aquila, skąd ostatecznie trafiła do karmazynowej floty. Suplement. W miarę gromadzenia kolejnych informacji o karmazynowej flocie w terminalu komandora Ikandego będą się pojawiać dodatkowe profile. Okej. Dobra, idziemy zobaczyć, co oni nam tam powiedzą. Tu kto to jeszcze jest? A, to są zwykli piraci. Dobra, nie musicie być tacy niemili. Centrum operacyjne. Zabawne jest to, że sam dowódca wszystkich piratów wita jakiegoś żółtodzioba. O, laser ma. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. If dealing with the Ragana was at the limit of your capabilities, then you have a serious problem on your hands. You are already in too deep to quit. And I can promise you, it only gets more difficult from here. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Dobra, nie będziemy tutaj bejki zacisnąć, ale zapytajmy, dlaczego tyle piracka organizacja ma zasad. Of course we have rules. If you think the Crimson Fleet was built on a lawless dream, think again. Our influence, our money, our respect comes from meticulous planning and every last soul in the fleet following my orders to the letter. That is why you need to learn to place the fleet before everything. Można powiedzieć, że oni się niczym nie różnią od jakiejś takiej wrogiej organizacji po prostu, nie? Przestępczej czy coś w tym stylu, która, że tak powiem, zwalcza się z jakąś długą. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarall for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it,
is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Krix. Krix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Czyli tu można powiedzieć, że oni też szukają swojego dziedzictwa. No kurde, jak jakieś państwo, nie? No bo państwo najlepiej, żeby miało takie podstawy, typu, że jakąś historię. Co tutaj... Może powinieneś powiedzieć więcej, z chęcią posłucham. Before Krix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Krix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Krix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Krix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC System. Tak jakby nie za bardzo wiedzą, co to jest, więc okej, nie? Będziemy od razu potężniejsi. No, zobaczmy, co tu można powiedzieć. Nic nas nie powstrzyma, a jeśli Neva ma rację i nie istnieje, czy flota nie stanie się przez to większym celem? You forget the UC is still licking its wounds from the colony wars. They don't have the capability to mount a full-scale assault. And if they were foolish enough to attack, we would have the manpower to push those pendejos right back to Jemison. If we have Krix's legacy. Dobra, let's go. Sounds like someone wants to get down to business. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. No, dostaliśmy hajs i sprzęt pirackiego zawadiaki i osiągnięcie. Szczur trafia do kanałów. Pozwolisz, że zapytam o tą inicjację? Możesz powiedzieć, co się dzieje zanim wylądował w zamku? O. I could tell you stories that would last for hours. But now is not the time. You have a job to do, and I don't like to be kept waiting. If you get back to the key, I am sure you can find some copies of the interview he gave to SSNN around here, somewhere. I think those recordings might give you the history lesson that you are looking for. No dobra, dzięki. My mamy się teraz wydawać na jakąś planetę. Ale niestety długość tego odcinka już jest na tyle długa, że na zamku wylądujemy w następnym odcinku. W tym odcinku ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko!